Cześć, z tej strony Dawid. W dniu dzisiejszym po raz kolejny porozmawiamy sobie o błędach, które są popełniane na rynku kryptowalut. Żebyście mnie dobrze zrozumieli, postawię na początku tezę taką, że inwestowanie powinno być nudne i skuteczne. Często my myślimy, że inwestowanie jest fajne, szybkie. Znaczy niektórzy tak grają na minutówkach, czy tam na 5-minutówkach i w ciągu dnia otwierają i zamykają 15 lub 100 pozycji, natomiast to już jest trading. Inwestowanie to jest coś, kiedy kupujesz niedowartościowany asset, kryptowalutę. Niedowartościowany mam na myśli, że przekazuje do świata realną dużą wartość, a jest bardzo nisko wyceniana, a sprzedajesz ją, gdy cena urośnie. To jest proste, natomiast nie dzieje się to w ciągu dnia, 3, 10. Czasami trzeba poczekać rok, 2 lata, 3. I to zdanie, że inwestowanie jest nudne, powinniście sobie zapamiętać, ponieważ wiąże się to z cierpliwością, o której mówiłem w poprzedniej odsłonie, i cierpliwością, której brakuje nam jako inwestorom czy tam graczom na rynku. Pierwszy błąd, który sobie wypisałem, to jest inwestowanie zbyt dużej ilości pieniędzy. Jeżeli inwestujesz wszystkie swoje oszczędności, oznacza to, że bardzo duże emocje będą towarzyszyć Tobie przy jakimkolwiek ruchu cenowym, nieważne czy w górę, czy w dół. Gdy będzie to ruch w dół, będziesz się stresował, że możesz stracić jeszcze więcej, a to przecież były oszczędności Twojego życia, a Boże, co ja zrobiłem? I zaczniesz panikować, tym bardziej jeżeli nie miałeś jeszcze strategii, nie znasz rynku kryptowalut. Na pewno nie chciałbyś doprowadzić siebie do takiego stanu i do bycia w takiej sytuacji. Po drugie, jeżeli Ty zainwestowałeś za dużo, a Twoje portfolio zaczyna rosnąć i Ty nie jesteś doświadczonym graczem, doświadczonym inwestorem, to Ty zaczynasz się gubić, bo nie wiesz, czy Ty masz wychodzić, czy to już jest ok, czy to zaraz spadnie, czy to dalej pójdzie do góry, jaki jest mój cel. Emocje Tobą zaczynają szargać i tak naprawdę zaczynają Ciebie opanowywać, tracisz kontrolę i uwierzcie mi, nie jest to nic dobrego i ja tak nie robię. Kolejne błędy będą powiązane z tym, co teraz powiedziałem. Następny z nich to jest zainwestowanie zbyt szybko tego, co chcemy zainwestować, czyli nie dosyć, że wkładamy za dużo, czyli na przykład wszystkie nasze oszczędności, to jeszcze wrzucamy je na raz na rynek. Na przykład tego dnia kupujemy wszystko, nieważne, bo dowiedzieliśmy się o inwestycjach, czy dowiedzieliśmy się kiedyś, ale w dniu dzisiejszym postanowiliśmy zainwestować i zamiast to podzielić na jakieś partie, wchodzimy all in od razu. To jest bez sensu, tak nie robią doświadczeni gracze. Doświadczeni gracze zawsze uśredniają cenę i właśnie w tym momencie chciałbym do tego przejść. Jest to brak tak zwanego DCA, co oznacza, że jeżeli mamy jakąś pulę pieniędzy do zainwestowania w projekt konkretny, to inwestujemy mniejszymi partiami co jakiś określony przedział czasowy. Czyli na przykład co tydzień wrzucam $100 w Bitcoina. Nieważne wtedy, czy cena rośnie, czy spada, Ty inwestujesz i wtedy uczysz się tego, że kupowanie nie musi być raz na samym dołku albo sprzedaż raz na samym szczycie, bo tego nigdy nie osiągniesz. Trzeba sobie to uświadomić, wbrew temu, co wmawiają nam w internecie, że są magicy, którzy zawsze wiedzą, kiedy jest szczyt, kiedy jest dołek, kiedy wyjść, kiedy wejść, kiedy zagrać longa, kiedy zagrać shorta. Nie ma takich ludzi. Może się Tobie zdarzyć parę razy nawet, że trafisz, natomiast nie jest to powtarzalne. To, że Ty trafiłeś, jest w dużej mierze efektem szczęścia. Jeżeli masz strategię, dobrą strategię, dzięki której wiesz, kiedy jest mniej więcej dołek, kiedy jest koniec Bessy, a kiedy jest górka, czyli koniec hossy, to i tak dajmy na to, jeżeli Bitcoin w ostatnim cyklu maksymalnie osiągnął $69,000, to doświadczeni gracze nie wychodzili w tym momencie tylko. Doświadczeni gracze wychodzili przy 60, 55, 65, może 69, ale nawet jeżeli zrobili to tych 69, to był to raz, a wcześniej kilka razy upłynniali Bitcoina po mniejszej cenie. I to trzeba sobie ułożyć w głowie. To nie jest łatwe, ja wiem, że Wam dzisiaj to powiem i Wy będziecie musieli to przetrawić. To jest proces, w którym ja trwam od 7 lat.
Natomiast cały czas wiem, że muszę się jeszcze uczyć, chcę się uczyć i doskonalić siebie będę chciał zawsze. Idąc dalej, co jest również konsekwencją tego, że wrzuciliście naraz wszystkie swoje oszczędności, jest fakt, że nie zostawiacie sobie stabli czy po prostu walut, które później będziecie mogli wrzucić na rynek kryptowalut i zainwestować za nie. To znaczy, że macie wrzucone wszystkie pieniądze, na przykład oszczędności w rynek kryptowalut, a na koncie bankowym macie pieniądze, z których żyjecie. Nie macie tych pośrednich stablecoinów, czy tych pośrednich środków, które w razie, gdyby nastąpiły spadki, możecie użyć, żeby dokupić coś jeszcze taniej. I niektórzy tak nie robią, inni tak robią. Ja tak robię, że zawsze mam nie tylko pieniądze na życie, ale również mam pieniądze ustawione pod to, że jeżeli będzie jakiś black swan, tak zwany czarny łabędź, będzie krach na giełdzie, czy tam na rynku kryptowalut i wszystko poleci na łeb, na szyję, to wtedy nie muszę decydować, czy ja środki, które mam przeznaczone na poduszkę finansową, muszę wybrać po to, żeby zainwestować w kryptowaluty, dajmy na to, tylko wiem, że mam osobny worek pieniędzy, które właśnie są przeznaczone na takie sytuacje i wtedy z nich korzystam i one tylko do tego służą. Osobiście uważam, że daje mi to dużą przewagę na rynku, już nie tylko nad tymi, którzy dopiero co wchodzą, ale też nad tymi, którzy nie mają takiego worka stabli w razie W, ponieważ nie dosyć, że ja, gdyby zdarzył się krach, nie zastanawiam się nawet, co ja mam robić, tylko jestem na to przygotowany i po prostu realizuję swoją strategię. A po drugie, działa to bardzo korzystnie na moją psychikę, ponieważ ja cały czas czuję się komfortowo z tym, że mogą nastąpić spadki i to mnie nawet nie rusza. Mnie osobiście bardziej ruszają wzrosty, zwłaszcza gwałtowne, ponieważ wtedy najciężej powiedzieć sobie: dobra, Dawid, to już koniec, wystarczy, zarobiłeś, wychodzisz. I to będzie dzisiaj ostatni, 5. błąd, który sobie wymienimy. Fakt przetrzymywania swoich inwestycji, nie sprzedawania ich, nie potrafienie pogodzenia się z tym, że na przykład 2 lata jestem związany z jakimś projektem i dzięki niemu moje portfolio cały czas rosło, ale trzeba sobie uświadomić, że to nie będzie rosło w nieskończoność i kiedyś trzeba zrealizować ten zysk. I jeżeli wy nie potraficie zrealizować tego zysku, a uwierzcie mi, jest to bardzo ciężkie, to niestety może się zdarzyć tak, że przetrzymacie ten projekt i będziecie sobie oglądać jego wzrosty, szczyt, potem spadki i nic z tego nie będziecie mieli, tylko swój stracony czas. Znaczy, na pewno wyciągniecie z tego jakąś lekcję, dzięki czemu będziecie mogli w przyszłej hoście albo na innym projekcie już zrealizować zysk. Natomiast uważam, że lepiej zrealizować zysk, nauczyć się tego, że to była dobra decyzja i w przypadku kolejnych inwestycji też już to realizować, niżeli przejść całą drogę przez hossę, przeczekać hossę i potem dopiero stwierdzić, że przerąbałem tą hossę, teraz będę musiał przeczekać kolejne 2, 3, 4 lata albo i więcej po to, żeby w końcu na tym rynku zarobić. To było moim zdaniem 5 błędów, które inwestorzy popełniają, ponieważ nie są świadomi tego, że inwestowanie powinno być nudne i skuteczne. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, jak wy podchodzicie do swoich inwestycji. Jeżeli się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę, suba. Do zobaczenia w kolejnej odsłonie. Cześć!